Jest? Jest Dzidzia? Jest Dzidzia. Prawda? Jest Dzidzia. Szósta rano, dzień dobry. Jedziemy dzisiaj do Siem Reap. Przez najbliższe 6-7 godzin będę płynąć na dachu łódki. Podobno jest głośno, także nie będę nic mówić. Oglądaliście kiedyś Wodny świat z Kevinem Costnerem? Film o ludziach, którzy żyją na wodzie? Tak to wygląda w prawdziwym życiu. Rzeki dopływające do jeziora Tonle Sap w Kambodży pełne są ryb. Dlatego ludzie osiedlili się na wodzie. Nie są to nomadzi czy ludzie żyjący poza światem. To pełnoprawne wioski zaznaczone na mapie. Ze sklepami, pływającymi budynkami administracyjnymi. A tak wygląda droga do szkoły miejscowych dzieci. Kupuję bilet do najbardziej turystycznego miejsca na świecie. Zawsze chciałam mieć takie zdjęcie w legitymacji. Angkor Wat, czyli w dosłownym tłumaczeniu miasto świątyń, to ogromny kompleks, w którym można spędzić naprawdę wiele dni i wciąż znajdować coś nowego. Tutaj się nie chodzi na piechotę, dlatego że od jednej świątyni do drugiej są ogromne odległości. Bierze się albo rower, albo motocykl, albo tuk-tuka. Jest to miejsce kultu religijnego, dlatego mam zasłonięte ramiona. Cały mój plan o tym, żeby się ubrać jak Lara Croft, diabli wzięli. Ja bardzo chciałam, bo właśnie w tych świątyniach kręcono Tomb Raider i Indiana Jonesa. Jak to zwykle bywa z takimi wielkimi budowlami, na początku był władca, który miał marzenie. Budowano ten kompleks w XII wieku przez 30 albo 35 lat i przez wiele lat pełniło on rolę miasta, żyli tutaj ludzie. Jak to też zwykle bywa z imperiami, imperia też upadają. Imperium Khmerów, które było wielkim, silnym państwem, obejmowało nie tylko to terytorium Kambodży, ale też Tajlandię, Laos i częściowo Wietnam. Nie wiem do końca, jak rysowały się granice, natomiast było to bardzo silne państwo. Nie wiadomo dlaczego 1 milion ludzi, który mieszkał w Angkor Wat, opuścił je. Naukowcy myślą, że mieli problem z wodą. Ale nie wiadomo. Przez kilkaset lat ta świątynia sobie stała, porastała ją dżungla i odkrył ją w XIX wieku jakiś francuski podróżnik. Słyszał jakieś wieści od innych podróżników, ale to on przywiózł do Europy rysunki i opowieści o tym, jak wygląda świątynia ukryta w dżungli. Ale wyobraźcie sobie, koleś podróżował przez Indochiny wozem zaprzęgniętym w woły. Trafił po kilku tygodniach do jakiejś świątyni w dżungli, do jakiegoś gigantycznego kompleksu częściowo obrośniętego roślinnością. Pustego całkowicie, tylko z kilkoma mnichami. Coś niesamowitego to musiało być.
Chociaż bardzo się starałam i przygotowałam dużo więcej, nie udało mi się uchwycić filmami piękna Angkor Wat, które naprawdę zwaliło mnie z nóg. Jeśli pokazałabym wam więcej, zrobiłabym temu miejscu po prostu antyreklamy. Musicie mi więc wybaczyć i dopisać Angkor Wat do listy rzeczy do zobaczenia przed śmiercią. Tymczasem przenieśmy się na Daleki Wschód. Strasznie jest jasno. W ostatnim hostelu, w którym się zatrzymałam, było 8 osób w 2 pokojach, w 2 dormitoriach i wszyscy samotni podróżnicy. Każdy podróżował w pojedynkę. I tak pomyślałam sobie, że my faktycznie odwiedzamy cały czas te same miejsca, a że ja mam trochę więcej czasu tym razem. Pojechałam po prostu w miejsce, w które nikt nie jeździ, bo nie ma po co. Jeżdżą tylko zapaleńcy, tacy, którzy chcą ruszyć w dżunglę z lokalnym przewodnikiem. Tak wygląda bazar w Kambodży. Jest nawet parking. Wszystko tu można kupić. Od zegarków, po warzywa, miotły, garnki, koszyki, zabawki. Hello! Yes, my name is Mr. Paul. This is my nickname. It's not really my name. My school name is very long. Maybe it's difficult for everyone to understand. About 10 years ago, I met her at the farming area. I go to farming because I don't have any job, so I just go to farming, and then I know her, and she also a farmer, and we farming, and we are shy at the beginning. We love, you know, but she don't love me. She didn't love you? Yeah. And what you do to make her love you? I just do like a crazy man. Just keep going every day, try to talk every day. Sometimes I sleep close to her house, close to her parents' house, sleep under the tree every night. But I try to talk with her a lot. The reason that I can be able to survive when she with me. I can control everything. Even at the moment I'm not sick, but I have plan already for the future. I am 36 now. Yeah, 36 now, and I got 3 kids.
Yeah, very cute kids. I love my kids so much. And I got a homestay. This is my home. I make business with tourists, with ecotourism. The building, I asked a friend for 2 friends to helping me. I cut the bamboo. I spent about 10 days, yeah, almost 10 days in forest, cut the bamboo, and carry the bamboo from the forest to the river, and organize the transport from the jungle to get here, and tried to make him very slowly because I don't have so much stuff for building, you know. Always use with the hand for cutting. Yeah, it takes for 2 or 3 months for building to this bungalow. Yeah, but now I'm happy for the bamboo room, and now also very for the bamboo room too because almost old now. The room is not special, very basic room. Only mosquito net, only fan, nothing. Yeah, just only sleeping and mosquito net. And the bathroom is very basic. Just only shower or take a bath. Dom rodziny pana Po znalazłam w internecie. Spodziewałam się zupełnie innych warunków, bo ta kwatera miała bardzo dobre opinie poprzednich gości. Ale prawda jest taka, że jest to zasługa nie budynku i komfortu, tylko tej rodziny. Przyjechałam na 2 dni, zostałam 10. Yes, I see it. Przez cały ten czas czułam się jak ich daleka krewna. Pan Po otworzył przede mną swoje serce, ale nie tylko przede mną. Jest taki sam dla wszystkich przyjeżdżających. Trudno opisać, ile się tutaj nauczyłam. Przede wszystkim tego, jak dzielić się z innymi, nawet jeśli nie ma się niczego. Nie dla mnie. Ach, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Just raining season's a lot of problem with food, but for me, if I say problem, it's not problem because sometimes we have problem, we don't have money for buy food and stuff, but we know how to collect some food that we can eat, you know, but what is that we difficult because the kid sometimes they cannot eat what we eat. We eat frog, we eat cricket, we eat kind of insects, you know, in the raining season. And we collect the vegetables from the street, from the forest. Yeah, but this thing is just only like small, only 10% that we can eat. We cannot eat, we cannot collect every day because they grow not enough for eating. Because not only me and my family collect this vegetable because all people living here, they collect that. They eat all. If we are the first arrived to collect, so we get it. The dust settles and the fight is done. I don't know or care. Is it broken? Yeah. I need to change the new engine. Really? Yeah. But is it okay to drive? I just know I'm tired of you being tired of me. Not just a battle, but an all-out war. So I have to be strong. And when I know strong, not good, not really. It's not easy to be strong. But if you were me, you are the man of the family. You need to be strong all the time. You need to be survive of them. Now my plan only how to make my family perfect, to make my family enough food,
and to make my family live in a happy life. Yeah. Słuchajcie, musimy pogadać. Z rodziną pana Po spędziłam tydzień. Bardzo się z nimi zżyłam. Zżyłam się z jego rodziną. Poznałam ich wszystkie problemy. I pan Po mi powiedział, że to, czego tak naprawdę potrzebuje do tego, aby wszystko kręciło się lepiej w jego życiu, to jest jego ziemia. Dlatego, że za 3 lata oni się muszą stąd wynieść. Nigdy w życiu nie robiłam żadnej akcji charytatywnej. Nigdy w życiu nie zbierałam pieniędzy dla kogoś, ale nie potrafię sobie wyobrazić, aby ten mój YouTube cały, ta rosnąca popularność sprowadzała się tylko do tego, że jeżdżę sobie po świecie i robię filmiki. Ale chciałabym bardzo, żeby wynikło z tego coś dobrego. Zapytałam pana Po, ile pieniędzy kosztuje to, aby miał własną ziemię, własny dom dla całej swojej rodziny i on mi powiedział $2500. Słuchajcie, kupmy mu ten dom. Ja wiem, że proszę o bardzo dużo, ale $2500 to jest w sumie dla nas niewiele. To jest tylko 500 osób dające po 20 zł, a to jest zmiana całego świata, przyszłości dla 3 dzieci, dla całej rodziny. Czy kiedyś mieliście taką sytuację, że ktoś wam bezinteresownie okazał jakąś dobroć, pomógł wam w czymś tak po prostu, bo po prostu mógł? Ja miałam kilka takich sytuacji w życiu i mam sama teraz ochotę zrobić coś takiego dla pana Po. Tak po prostu. Pan Po i jego rodzina nie są najbardziej potrzebującą rodziną. Rzeczywiście żyje im się biednie, mają bardzo dużo problemów i jest bardzo dużo ludzi w Kambodży, którzy żyją gorzej. Ale wiem, że w przypadku tej rodziny byłoby tak, że pan Po potraktowałby to jako wędkę, a nie rybę. Dlatego, że mógłby zarobić pieniądze, mógłby wybudować dom sam z bambusa, tak jak zrobił to tutaj, i wynajmować go turystom jako ekoturystykę. A poza tym mielibyśmy metę w Kambodży. Postanowiłam, słuchajcie, spróbować. Bardzo bym chciała, żebyście przyłączyli się do zbiórki, którą organizuję dla pana Po. Pod filmem będzie link do miejsca, gdzie można ofiarowywać pieniądze na te akcje. To jest oczywiście bardzo opcjonalne. Jest mi trochę niezręcznie was o to prosić, ale słuchajcie, to jest naprawdę zrobienie czegoś dobrego, takiego naprawdę dobrego z serca dla kogoś, dla kogo będzie to całym życiem. I to nie jest tak dużo pieniędzy. Ja wiem, że chcecie drona i że zbieramy na drona, abym mogła filmy z podróży kręcić jeszcze lepiej, ale ja na tego drona zarobię. Wracam teraz do Polski i mam kilka przedsięwzięć, na które zarobię pieniądze. Sama też postanowiłam dołożyć się do tej zbiórki i ode mnie pan Po dostanie $500. Na tyle mnie stać. Natomiast mam nadzieję, że zresztą mi pomożecie, chociaż troszeczkę. We express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time, a fast-minded feeling of freedom, please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to saying, kill bias, independency, and oculus seal, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? It feels like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feet in the dirt. With my glass eye reflecting everything that I've learned. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Don't stop dreaming cause it's ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause it's ain't over, my friend. Don't stop dreaming cause it's ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause it's ain't over, my friend. I've risen myself as I walk along the weary moldy watching. I found myself staring, building up an empire of my great desire. Well, the fumes from my thought process takes me higher, higher and higher. Ain't stopping there. My avalanche of colors starts over there, and I've got the solitary key to go through. Ray and delicious, but traps can be so vicious. Prepare for the ultimate takedown. Over and over and over and over again. Ona trochę po polsku nawet rozumie. Prawda? Mówisz po polsku, nie? Kaja. Ja. Co to miało być? Kaja.
Nie No z czego się śmiejesz? Z czego się śmiejesz? Taka śmieszna jestem? Takie śmieszne mam imię? Kaja. Kaja. Nie powie chyba nigdy. Where's my muse? Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feet in the dirt. With my glass, I've reflected half the things that I've learned. A windowless